Władysław po przejęciu władzy nie próżnował. Błyskawicznie ogarnął sprawy wewnętrzne i skupił się na ekspansji. W pierwszej kolejności jednak, w dalszym ciągu, poprawił relacje z niemieckimi księstwami, kontynuując politykę swojego ojca. W międzyczasie wykorzystał stary konflikt plemienny między Malijczykami a mieszkańcami sułtanatu Kanembornu. W 1767 roku 3000 doskonale uzbrojonych Malijczyków wraz z 10-tysięcznym korpusem gubernatora Senegalu Tyzenhausa ruszyły na wroga, porywając lokalne kobiety oraz bydło. Rozgniewało to sułtana, który na czele znacznie liczniejszych wojsk własnych i sojuszniczych ruszył ukalać Malijczyków. Nie wiedział jednak, że do Nowego Gdańska dotarła właśnie 36-tysięczna armia Tyszkiewicza. Korzystając z polsko-malijskiego najazdu, Portugalczycy uderzyli od północy, chcąc wykroić sobie własny kawałek afrykańskiego tortu. Dominacja Europejczyków była kompletna. Już 2 lata później podpisano pokój, w ramach którego Mali zyskało rozległe terytorium. Na przełomie 69 i 70 roku polskie wojska wkroczyły do przygranicznych rosyjskich miejscowości, a z nadejściem wiosny przeprowadziły pełnoskalową inwazję na księstwo uralskie, będące jedynie cieniem niegdyś potężnego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W styczniu kolejnego roku było już po wszystkim. Kniazь Rurykowicz nie żył. Według jednych relacji popełnił samobójstwo, według innych został zabity przez własnych strażników, gdy Polacy szturmowali wątłe mury Troicko-Pieczorska. Wobec tego traktat pokojowy w imieniu księstwa podpisywał burmistrz miasta. Księstwo uralskie zostało wchłonięte w granice Rzeczypospolitej. W 1773 przedstawiciele mniejszości narodowych na wschodzie, głównie kazańscy nomadzi i Tatarzy, zaapelowali o przywrócenie lokalnych sejmików i zwiększenie autonomii. Żądania te zostały odrzucone, co sprowokowało kolejny, równie krótkotrwały bunt. Władysław, tak jak jego ojciec, był fanatycznym zwolennikiem utrzymania władzy absolutnej i centralnego zarządzania państwem. W maju 1775 roku poczuł się na tyle pewnie, by najechać Portugalię. Jego głównym celem było osłabienie tej potęgi kolonialnej i zrobienie więcej miejsca dla własnych polskich kolonii, gdyż władzy nad koloniami brytyjskimi praktycznie nie posiadał. Zresztą już od jakiegoś czasu Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, choć formalnie będące w Unii z Rzecząpospolitą, zaczynało się coraz bardziej od niej oddalać. Stąd wypowiedzenie wojny Portugalii, by zadowolić brytyjską Izbę Lordów, powiększając ich kolonie i zyski, a przy okazji wykroić kawałek świata dla siebie, by nie zostać z niczym po ewentualnym zerwaniu Unii w przyszłości. Portugalia oczywiście cały ten czas szykowała się na wojnę z Rzeczpospolitą, zawierając sojusze m.in. z Austrią. Działania wojenne w Europie zaczęły się od niemal rutynowego oblężenia i zdobycia Berlina przez wojska polskie. Walki szybko przeniosły się na terytorium Unii Reńskiej i portugalskich Niderlandów oraz południowej Francji. Na morzach brytyjscy marynarze toczyli zażarte boje z Portugalczykami, a w Afryce polskie wojska z Mali i Senegalu ruszyły na północ. Już w listopadzie na ustępstwa poszedł cesarz niemiecki, oddając Rzeczypospolitej część Saksonii. Rozpoczęło się oblężenie Wiednia. W pierwszej połowie 1776 roku rozgrała się seria 4 bitew pod Luksemburgiem, niezwykle istotnych w tej fazie wojny. Podczas pierwszej, stoczonej 31 marca, wojska turyńsko-francusko-barskie zostały zaskoczone przez przeważające siły Austriaków, dowodzone przez Matiasa Seyssela. Hetman Albert Ostrowski na szczęście zdążył z odsieczą i odwrócił losy bitwy, mimo dysponowania mniejszymi siłami. Siły sprzymierzonych jednak zostały mocno osłabione, a Seyssel przegrupował się i wraz z posiłkami uderzył ponownie. 10 kwietnia odniósł druzgocące zwycięstwo. Dopiero 15 maja na okupanych Austriaków uderzył Bronisław Żółkiewski. Mimo utraty blisko 45% własnych sił, Żółkiewski przepędził Austriaków, zadając im bardzo dotkliwe straty. Ci stracili aż 52 000 zabitych, niezdolnych do walki oraz jeńców. Pod koniec czerwca jednak pod Luksemburg dotarły główne siły portugalskie, które wzmocnione austriackimi niedobytkami liczyły blisko 140 000 i Żółkiewski ze swoimi 36 musiał uciekać. Był to jednakże ostatni austriacki akcent w tej wojnie, gdyż 3 lipca podpisano polsko-austriackie zawieszenie broni. Cesarz Władysław wycofywał swoje wojska z Wiednia i reszty okupowanych miast, arcyksiąże natomiast oficjalnie zrzekł się żądań względem Alzacji, pozostałości z czasu, gdy Habsburgowie odziedziczyli ziemię Burgundii. Następnie Portugalczyków stopniowo spychano z powrotem na Półwysep Iberyjski. W lutym rozpoczęło się oblężenie Bayonny. W tym czasie portugalskie Niderlandy znajdowały się już pod kontrolą sprzymierzonych, podobnie jak terytorium Francji, z wyjątkiem twierdzy w Chartres, w której wciąż utrzymywała się portugalska załoga.
Twierdza w Bajonie padła po 166 dniach i polskie wojska mogły ponownie wtargnąć na Półwysep Iberyjski, by siać spustoszenie. Szybkie zdobycie Bajonny musiało zaskoczyć Portugalczyków, którzy wierzyli, że miasto obroni ich dłużej i będą mogli dokończyć kampanię w Afryce, gdzie odbijali Algierię, uprzednio zajętą przez wojska polsko-senegalskie. We wrześniu podpisano traktat pokojowy z Aragonią, zabierając jej kolonię wokół miasta Wari w Afryce, posiadłości na Borneo oraz indyjskie miasto handlowe Baruch, zaraz po tym przemianowane na Władysław, na część obecnego władcy. W grudniu zdobyto Lizbonę i wojna zbliżała się ku końcowi. Walki w Europie praktycznie ustały, portugalskie garnizony zapełniły załogi złożone z Polaków, Francuzów i Brytyjczyków, a rozpoczęto negocjacje pokojowe, choć walki w koloniach wciąż jeszcze trwały. 31 grudnia 1779 roku podpisano traktat pokojowy. Ustalono w nim, co następuje. Gibraltar został oddany Wielkiej Brytanii na 50 lat. Południową część portugalskich Niderlandów podzielono między Francję i Bar. Brytyjskie 13 kolonii otrzymało Roanoke i tereny wokół zatok Chesapeake i Pamlico oraz północne wybrzeże Morza Karaibskiego. Bezpośrednio w posiadanie cesarza Władysława oddano Półwysep Delmar w Ameryce Północnej. Wyspy Dziewicze oraz wschodnia Dominikana wraz z Portoryko utworzyły nową, polską kolonię na Karaibach, nazwaną ją Augustia na cześć poprzedniego cesarza Rzeczpospolitej. Senegal powiększył się o terytorię na północy z wyspą Arkin włącznie. Portugalskie posiadłości na Nowej Gwinei zostały oddane Warszawie, tak samo jak pikardzkie miasto Calais. Państwa zwycięskie zachowały wszystkie zrabowane dzieła sztuki i kosztowności, o ile zdobyły je przed 30 czerwca 1779 roku. Zwycięzcy mogli zająć się konsumowaniem nowych zdobyczy, Portugalia zaś pogrążyła się w wieloletnich buntach. W czerwcu 1782 roku Rzeczpospolita dołączyła do Skandynawii w jej wojnie o podporządkowanie sobie Bremy. W kwietniu następnego roku polskie flagi ponownie załopotały nad Berlinem. Wojna skończyła się w 1786. Brandenburgia musiała uwolnić niepodległy Ansbach oraz Saksonię. Würzburg zrzekł się części terytorium na rzecz Renu i Czech. Papiestwo oddało ziemię Szwajcarom, a Niderlandy zgodziły się na transfer części swojego terytorium do Skandynawii oraz uznanie niepodległości Liège. Sama Brema zaś musiała oddawać część zysków z handlu władzom w Sztokholmie. Z niedoprecyzowania warunków rozejmu skorzystała Rzeczpospolita, która natychmiast najechała na Saksonię. Austria i Brandenburgia próbowały protestować, ale również zostały najechane i już w 1787 roku po ponownym zajęciu Berlina podpisano zawieszenie broni, przyznające Rzeczpospolitej i Turyngii sporą część terytorium Brandenburgii i Saksonii. Jeszcze w tym samym roku wojska reńskie najechały Aquisgrán, de facto zrywając rozejm z Brandenburgią. Berlin padł łupem polskich żołnierzy po raz trzeci w ciągu 4 lat. Wojna zakończyła się w 1988 traktatem praskim, w którym anektowano Czechy i Brandenburgię, a koronę cesarską przyjął przyjazny Rzeczpospolitej Robert II de Vergy z Baru. W tym samym roku cesarz Władysław zrzekł się tytułu głowy kościoła anglikańskiego, marginalizując ten odłam chrześcijaństwa. W ten sposób chciał zredukować znaczenie najważniejszych lordów brytyjskich i umocnić swoją władzę, jednak nie obyło się bez zamieszek. W 1798 król skandynawski Fryderyk I Goje zerwał sojusz z Rzecząpospolitą. Prawdopodobnie związane było to z walką o zdominowanie handlu bałtyckiego. Wobec tego cesarz Władysław odwołał swoich ambasadorów ze Sztokholmu oraz uprowadził swoją córkę, żonę Fryderyka. Skandynawski król udawał zadowolonego z tego powodu, ponieważ jego żona rzekoma była bezpłodna, jednak okazało się, że wina nie leży po stronie Marianny Lubomirskiej. Ta, mimo wieku, urodziła syna knieżowi Wiśniewieckiemu, u którego umieszczono ją w areszcie domowym. Jednakże publicznie ogłoszono, że mały Gustaw Lubomirski jest synem króla Fryderyka i dziedzicem skandynawskiego tronu. W 1799 roku wojska polskie dokonały inwazji na Skandynawię, rzekomo by zabezpieczyć prawa do tronu prawowitemu dziedzicowi. Ponieważ po stronie Skandynawów opowiedziały się Austria i Szwajcaria, wojna rozpoczęła się od ostatnio częstego dla Polaków oblężenia Wiednia. Wojska cesarza zdobywały kolejne fragmenty Półwyspu Jutlandzkiego, oblegały też kolejne twierdze austriackie. Przeciwnicy jednak zgromadzili siły w Szwajcarii i uderzyli od południa na Alzację. Na przełomie 1800 i 1801 roku do Finlandii dotarł korpus hetmana Mendoga Zasławskiego, sukcesywnie zajmując kolejne miasta bez napotkania poważnych sił przeciwnika. Za to przekroczenie cieśniny Sund okazało się niemożliwe, gdyż flota skandynawska dominowała na Bałtyku nad Polską, a brytyjskie okręty jeszcze nie dotarły.
Arcyksiąże Fryderyk zgodził się podpisać traktat pokojowy, w którym oddawał Polsce Bośnię oraz zgadzał się na polską okupację Wiednia przez 10 lat. Po upływie tego czasu Polacy mieli opuścić Wiedeń, zamiast tego przyłączyli go do własnego państwa. Pozbawiona austriackiego wsparcia i odcięta od Skandynawów Szwajcaria podpisała traktat pokojowy w marcu 1802 roku, zgadzając się na wypłacenie sowitych reparacji wojennych i oddawanie części dochodów przez 10 lat. Pod koniec tego roku Skandynawia została pozbawiona sojuszników, jej niemieckie terytoria oraz Finlandia, Jutlandia i Zelandia znajdowały się pod okupacją, jednak wciąż dominowała na Bałtyku. W kwietniu na miejsce dotarła w końcu brytyjska flota ekspedycyjna, która jednak poniosła sromotną porażkę mimo przewagi liczebnej. Jednocześnie w Norfolk wybuchła rewolucja żądająca usunięcia lubomirskiego z tronu i przekształcenia Wielkiej Brytanii w republikę. W lutym 1804 roku wojska sprzymierzonych dotarły do Sztokholmu od północy i zajęły miasto. Jednocześnie w Danii wybuchła rewolucja wymierzona zarówno przeciwko królowi skandynawskiemu, jak i polskim okupantom. Wojskom okupacyjnym jednak udało się stłumić powstanie. Co więcej, połączona flota polsko-brytyjska w końcu przejęła kontrolę nad Bałtykiem i wojna mogła zmierzać ku końcowi. Jednakże Władysław VIII nie doczekał podpisania traktatu pokojowego, gdyż 20 października 1804 roku król postrzelił się w stopę podczas ćwiczeń wojskowych nad jeziorem Balaton i wkrótce po tym umarł. Miał 60 lat.